Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj akcja Pan Akumulator. Jest taki kanał na YouTubie chyba, Pan Akumulator, ale nie ten Pan Akumulator, tylko ci panowie akumulatorzy. Ja w ogóle to skończyłem oświetlenie, jeszcze tak prowizorycznie, ale już ładnie świeci, taki przełącznik na razie, pyk i pyk. Tylko jeszcze później wszystko do głównego prądu muszę podłączyć. W każdym razie mam takie akumulatory i teraz ładuję wszystkie te akumulatory, żeby sprawdzić, który jest jeszcze sprawny. Pod koniec tygodnia będę miał takie urządzenie, w którym będę mógł zmierzyć, czy akumulator jest jeszcze sprawny, czy nie. Na chwilę obecną ja po prostu te akumulatory doładowywuję i one nie są w takim złym stanie, bo tu jest na maksa na prostowniku, a jak podłączam akumulator, to ta wskazówka, która jest tutaj, ona się znacznie nie podnosi, co też oznaczałoby, że te akumulatory są w miarę naładowane, a dłuższy czas stały. Więc zobaczymy, do czego zmierzam. Za chwilę wezmę się i jeszcze muszę wyciągnąć u siebie ten główny akumulator i przede wszystkim sprawdzić w nim, czy tam jest na pewno jeszcze woda, tyle ile powinno być wody. Ten akumulator jest tutaj. Co będę chciał zrobić? To jest akumulator od kampera. Zasilanie całe w środku. I jest on naładowany panelem, który jest na dachu. Będę chciał do tego akumulatora dołożyć może jeszcze 2. Jeżeli nie dołożę 2, to po prostu przynajmniej będę chciał tamte 4 włożyć tutaj i tą skrzynkę ewentualnie powiększyć. Poza tym do tej pory miałem problem z Webasto, dlatego że mam zamknięty samochód. To po pierwsze. Tutaj już zdążyłem otworzyć. Webasto znajduje się tam pod siedzeniem pasażera. I stamtąd idą przewody tu pod podłogą, tu i dopiero przychodzą do akumulatora, ale nie też tak bezpośrednio, dlatego że te przewody jeszcze idą tam i jeszcze tutaj przychodzą do włącznika i dopiero schodzą do akumulatora. Dlaczego to tak rozwiązałem? Dlatego, że ten ekranik, jak jest ciepło, jak go zamontowałem w tym miejscu, tu jest łóżko. Jak w nocy śpicie, ten, kto ma Webasto, wie, że te ekraniki świecą po prostu bardzo, bardzo irytującym światłem, jasnym w nocy. Więc ja wymyśliłem to w ten sposób, że po prostu mogę sobie to Webasto wyłączyć i włączyć. I na nim jest zasilanie w tym momencie 13,8. Niby skąd? Przecież nie ma słońca. Dziwne. W każdym razie, jeżeli chodzi już o włączenie samego Webasta, kiedy do tego dochodzi, wydaje mi się, że prąd, który idzie do tego Webasta, mimo to, że poprowadziłem to bardzo grubymi przewodami, bo to poszedł chyba przewód 2,5, te przewody są dosyć grube. Jakby, nie wiem, nie starcza mocy na rozruch tego Webasto i nie wiem, czy to jest spowodowane tymi przewodami, czy to już jest właśnie spowodowane tym akumulatorem, ale to dopóki nie wyciągnę tego akumulatora, to się tak naprawdę nie przekonam. Także biorę się za to. Kurczę, powkręcałem tu sobie takie śrubki, że nigdy nie pamiętam, jakie to jest. Muszę to powymieniać chyba na zwykłe. Dobra. Jak to wygląda po prawie 2 latach nieużywania? A no tak, pojawiła się jakaś pajęczynka nawet. To w ogóle idą przewody do akumulatora, który jest w samochodzie, bo bardzo często, jak już było 2 dni bez słońca, to ona padała i musiałem doładowywać to samochodem, więc po prostu podczas jazdy podpinałem przewody do ładowania i tak załatwiałem sytuację. No i właśnie chcę to trochę zmienić, dlatego że tu właśnie głównie chodzi o to Webasto. Wieczorem używaliśmy tego akumulatora, traciliśmy prąd na ładowanie, na jakieś oświetlenie i później w takie pochmurne dni, jak już było chłodniej, no to używaliśmy Webasta. I to Webasto potrafiło wykańczać ten akumulator w nocy. I ja się bałem, że ono po prostu wykończy go na tyle, że już miałem taki przypadek kiedyś w nocy, że zabrakło mocy, bo włożyłem jakiś stary akumulator i Webasto w nocy po prostu stanęło. I obudził mnie smród. Może nie spalenizny, ale takiego gorącego, bardzo rozgranego Webasta, które się nie zdążyło wychłodzić, bo nie było na to mocy. Co za tym idzie, chcę w ogóle wstawić tam do kabiny dodatkowy akumulator,
który będzie ładowany z samochodu i on będzie do Webasta. Przeniosę ten ekranik sobie gdzieś tam, a tutaj zrobię taką instalację tylko i wyłącznie na zabudowę. Taki jest plan. No dobra, po 2 latach niezaglądania tam, no nie wygląda to jakoś bardzo źle. Teraz zobaczymy, ale to może na telefonie. Chyba tak, będzie trzeba dodać trochę wody. Przetwornica po tych 2 latach w samochodzie, no poza tym, że jest brudna, no to nic jej nie jest i przynajmniej tu z zewnątrz, poza tym, że tu jakaś korozja ją dopada, nawet tutaj, ale tak to jest wszystko w porządku. Tym bardziej, że ona 2 razy z rzędu była jak byliśmy na wyjeździe na Majorce, po te 7 miesięcy, to w zasadzie ona była cały czas włączona, bo ja specjalnie zostawiłem, żeby ten akumulator, on się rozładowywał, doładowywał. Tam było bardzo dużo słońca i zależało mi na tym, żeby on się nie zniszczył. Dlatego też ta lodówka była włączona, no i ta przetwornica cały czas też była włączona. Działała do końca i działa dalej, więc polecam Volta. Ja zawsze sobie tak zabezpieczam, staram się zabezpieczać chociaż jedną stronę, żeby to nigdzie styku nie dostało. I nie wiem, jak jest z panelami, z fotowoltaiką, ale to też zabezpieczyłem w razie czego. Nie wiem, czy one się mogą styknąć, czy nie, czy ten panel by się spalił. Bydlak nie jest lekki. Okazuje się, że tam wszędzie w środku jest woda. Tutaj też jest. Tutaj też jest. Tu też. No tu wygląda, jakbym mogłoby być ciut więcej. Faktycznie. Może tu doleję. Jeszcze podłączę tutaj też prostownik. Zobaczymy, jak to zadziała na prostowniku. No jest rozładowany. Znaczy ciutkę. Także jest w nim jakaś moc. Kurczę, coś musi być na rzeczy, no. Może faktycznie tutaj brak tej wody w tej komorze, bo tak jak widzę, trochę trzeba dolać. Instrukcja obsługi, Przywiozłem w ogóle takie urządzenie teraz od mojego taty. Tu ma taką grzałkę w środku. Teraz Wam pokażę, jak to działa. I jest taka skala voltów. I tu jest napisane, że jeżeli zielone pole OK, ale to jest, pojemność akumulatora jest dobra, może być w pełni lub nie w pełni naładowany. Określić stan naładowania przez sprawdzenie ciężaru właściwego. Dobra, to ja chyba już wiem. Nie wiem, czy powinienem to robić, ale pal licho. Może sprawdzimy ten, który teoretycznie w moim odczuciu padał. Czyli działa to na zasadzie takiej, że podłączamy to urządzenie do akumulatora. Plus do plusa, minus do minusa. I ten akumulator ma, no jest w tej skali chyba, czyli by było wszystko OK. Kiedy silnik by był uruchomiony, no to wiadomo, że tam powinno być na tym 14, na tym OK. Ale silnik nie jest uruchomiony, bo nie jest podpięty akumulator. I teraz tak, włączam urządzenie i tutaj jest ta grzałka i to musi trwać 10 sekund. Sprawdzimy na zegarku. Ja włączam zegarek. Start. Ten przycisk w ogóle trzeba trzymać. I co się dzieje? 7, 8, 9, 10. Puszczam. No. Wraca na ponad 12. Nie wiem, czy to jest widać na kamerze. Tak jakby jego praca się stabilizuje, czyli ten akumulator jeszcze by był sprawny. No okej, rozumiem. Pamiętam, jak było dokładnie wcześniej, ale wydaje mi się, że teraz ta wskazówka poszła trochę wyżej po dolaniu tej wody. A ja teraz sprawdzę, co będzie z tym akumulatorem, który ładowałem całą noc. Jest w skali. I teraz 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, wraca. Tutaj ta grzałka aż z tyłu zrobiła się czerwona. No i też wrócił, czyli teoretycznie jest sprawny. Jeżeli ten akumulator jest sprawny, to bardzo się cieszę, bo on ma 95 amperogodzin i ja go wezmę do Webasto. Oczywiście te, które mogłem, to też posprawdzałem, podkręcałem korki, popatrzyłem, czy tam jest woda, czy nie. Z tych po prostu nie chce mi się już zrywać tego plastiku, bo też nie do końca wiem, jak to zrobić, ale wiem, że jest to możliwe. Z tego, co widziałem na filmach i też można sprawdzić wodę. Dobra, jeszcze sprawdzę ten, bo ten też się ładował całą noc. Znaczy ten ładował się całą noc. Ten też się ładował wczoraj, cały wieczór. O, nie całą noc, tylko cały wieczór. Więc też go podepnę. No i ten już wypada trochę gorzej, takie mam wrażenie, bo już jest w ogóle po podłączeniu tych żabek, może tak, jest poniżej, jest na 12, czyli ten akumulator nie jest taki do końca sprawny. Robimy mu obciążenie. Raz, dwa, oj. Ten akumulator chyba nie jest sprawny. 6, 7, 8, 9, 10. Jest na żółtym polu. Ten chyba będzie do wywalenia. Boże, jakie wrony. Jaki szelest. O co chodzi? No wróciło niby, ale coś jest nie tak. A jeszcze sprawdzę ten. Ten się ładował dosłownie chwilę. No teraz to już po prostu ciekawość mi nie da pominąć tego kroku. Oj, ten się ładował chwilę, ale już jest w ogóle poniżej 12. No dobra, jedziemy. O, widzicie, co się dzieje? Bam! Bad, very bad. This is very bad battery. Oj. Ta bateria nie była ładowana w ogóle. Nie będę jej obciążał, bo jest taki stan. Najpierw sprawdzę po prostu. Najpierw ją podładuję, a później ją obciążę, bo to bez sensu ją po prostu niszczyć. Ten już będzie sprawny, bo wszystko wskazuje na to, że jest jeszcze działający. Także fajnie. Idę tylko teraz znaleźć na niego miejsce w kamperze, gdzieś tam koło fotela kierowcy. A tak poza tym, no to ta skrzynka właśnie miała być ogólnie na 2 akumulatory i ta przetwornica miała być w środku i nie wiem, czy tak też nie będzie tym razem, że po prostu przeniosę te przewody jakoś na górę, a tutaj wstawię sobie 2, czy nawet może uda się wstawić 3 akumulatory, które połączę ze sobą. Nie pamiętam jak, szeregowo czy równolegle. Zawsze mi się to myli. I teraz weź tu znajdź miejsce na ten akumulator. Chyba że po prostu pod siedzeniem bezpośrednio, tuż przy samym Webasto, zamiast tej gaśnicy i tego płynu, który tam jest. No i tak, przestawiłem furę, umyłem ten akumulator. Ładnie się prezentuje teraz. I co ważniejsze, to, że znalazłem na niego miejsce, bo okazuje się, że on mi się tutaj ładnie zmieści zaraz obok Webasto. Także super. I teraz sobie stąd poprowadzę po prostu przewody tutaj do tego akumulatora. Zamówię sobie, bądź też może tata mi kupi przejściówkę, ten przekaźnik, który sprawi, że jak ten akumulator już będzie naładowany, to wtedy będzie mi samochód doładował ten akumulator od Webasto. Ja wiem, że to może takie beznadziejne, że będę doładowywał akumulator od Webasto, ale bardziej zależy mi na to, żeby doładować akumulator od Webasto i mieć ciepło w zimne dni od czasu do czasu, niż na tym, żeby mi doładowało prąd na kamperze i żeby miał prąd tam. Bo tam to ja mogę sobie stanąć ewentualnie na kempingu i podładować prostownikiem tam te akumulatory i mieć też prąd w kamperze. Także wybieram tą opcję, a w przyszłości może się to zmieni. A może w ogóle zmienię, żeby doładowywał alternator wszystkie tamte akumulatory, chociaż ich będzie bardzo dużo, a alternator też nie może być aż tak przeciążony, tak mi się wydaje. Także podłączam to, co wszystko wcześniej rozwaliłem, porozcinałem. Tutaj jest bezpiecznik w ogóle od tego Webasto. I teraz sobie ten ekranik zamontuję gdzieś tutaj, czy gdzieś tutaj, czy gdzieś tutaj po prostu z przodu i już wtedy podczas jazdy nawet, bo bardzo często jest tak, że gdzieś wieczorem dojeżdżamy i na nockę i idziemy spać,
Już też będzie można wygodniej sobie kliknąć po prostu, żeby się to Webasto już podczas drogi włączyło, żeby się tył nagrzewał, nie? Zawsze jak się to wcześniej nagrzeje, to wtedy jest dłużej to ciepło trzymane. Już miałem jechać do sklepu, bo chciałem polutować te przewody. Okazuje się, że potrzebny mi jest ten topnik, kalafonia czy coś. I przypomniałem sobie, że przecież, kurde, 2 domy dalej praktycznie jest sąsiad, który zajmuje się telewizorami. I przeszedłem się i faktycznie miał. Elegancko. Tak mi się wydaje, że nie wygląda to chyba najgorzej, nie? Ten czerwony trochę gorzej, bo był grubszy i chyba go jeszcze poprawię. I tak trochę beznadziejnie. Ale jest cały polutowany, więc przewodność powinna być. Połączyłem to w najbardziej bestialski sposób, jak się tylko dało do akumulatora, czyli na opaski. No ale ładnie się tam wykłada wszystko. No i co? 12,9. Jak on mi wystartuje, to Webasto z tego akumulatora, to będzie zarąbiście. Zobaczymy. Podkręcimy troszeczkę. Od razu zrobimy trochę więcej mocy i jedziemy. Jak z tym napięciem, jak ono będzie spadać. Bo kiedy był prąd cały czas podłączony tutaj odtąd z głównego akumulatora i silnik był włączony i napięcie było tam 14, to nie było problemu, żeby to Webasto wystartowało i później sobie tam pykało. Dobra, pompka ruszyła. To jeszcze dodatkowe obciążenie. Świeca nagrzana. Czuję jakiś dym. I napięcie jest 11,9. Drog to taki, trzeba wszystko posprzątać. Ostatnio wezmę krzaka, siostrę. 11,9, 11. No, coś tu próbuję. Wystartować. No, rozpędza się. No Już ruszyło, bo już lecą spaliny ciepłe. Teraz kwestia tylko jeszcze rozbujania tego Webasto i ono będzie sobie cykać tylko pompka, bo ono samo z siebie będzie pracować. O, teraz jest na obroty, dużo. Słyszę. Tak. I w tym momencie się Webasto odpaliło konkretnie. Chodzi o to, że już samo z siebie pracuje, a tylko pobiera prąd do pompki paliwa. I co ważne, to, że teraz to Webasto już pracuje, nawet może słyszycie, jak szumi, jest 12,2 i pompka pracuje i to mi nie mruga, to napięcie, ono nie spada. A przy tamtym akumulatorze i przy tym długim przewodzie zasilającym było tak, że było 12,2 i wtedy, kiedy pompka pykała, o właśnie tak jak przed chwilą, to spadało tutaj nawet nie o 1/10, tak? Tylko spadało, potrafiło spadać o 2/3. Teraz też tak jest, ale to jest tylko o 1/10 i podejrzewam, że to też nie będzie cały czas. No nic, tą dziurę po prostu tutaj jakoś zamaskuję albo powiesimy jakiś obrazek. Jest to niepotrzebne. Tu jest pompka wody. Tu jest przetwornica. Przetwornicę teraz po prostu wstawię tutaj do środka. Tak mi się wydaje, że ona będzie tu. Nie wiem jak z tym przekaźnikiem od paneli, od solarów, ale może być tak, że też go zrobię tu w środku, w szafie, a tam zrobię same akumulatory. Nie wiem, czy to słychać, ale to Webasto szaleje. Naprawdę. Jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo głośno. No, nigdy wcześniej tak się nie odpalało. Może przez ten brak mocy. Ono tak szumiało, jak ustawiłem je tutaj na maksa.
a tu jest w tym momencie połowa. To co by się działo, jak ja ustawię to na maksa? 5,4 maksymalna moc. Tu się niewiele zmieniło. Pompka cyka jak szalona. Cyk, 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 cyk. No i mogę powiedzieć tyle, że 12,2 to po pierwsze jest na maksymalnej mocy. Nie ma zmian, jeżeli chodzi o ten voltagę. No dobra, a zmniejszę teraz. Zrobię to na maksa w dół. 1,4 to jest minimum. Dobra, słychać jak hamuje. Tak, słychać jak spowalnia. Dobra. Wszystko jest w porządku. Napięcie trochę wzrosło. No i co? Ja zostawię to Webasto, niech ono sobie pracuje. Popracuję parę godzin i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Czy ten akumulator tutaj faktycznie zda egzamin. Bardzo by mi to odpowiadało. Dobra, Webasto chodzi na najniższych obrotach. 12,5, 12,4 sobie tak mryga od czasu do czasu. Praktycznie go nie słychać. Także jestem zadowolony. A teraz jeszcze spędziłem dobre pół godziny na rozbieraniu tego przodu. Dlatego, żeby się dostać, tutaj mam dwie zapalniczki. Jedna była wyciągana tutaj, gdzie jest ta dziura po lewej stronie. I to było włożone tutaj. I żebym miał włożony chociażby transmitter do radia, czy ładowarkę, to wystawało, bo było otwarte. I bardzo ciężko się tutaj przechodziło, bo łatwo było zahaczyć tutaj o to nogami. Bo tutaj jest dosyć wąskie przejście. Wygodne, ale jak to było wysunięte, no to było ciężko, więc wymontowałem te zapalniczki i teraz zastanawiam się, czy w ogóle tą zostawiać tutaj. Ta na dole, która jest dziura, jest bardziej schowana, ale jest nieporęczna i jak wepnę jakąś ładowarkę czy coś, to dalej będzie odstawało bardzo daleko i będzie to można urwać. A druga sprawa to to gniazdo w ogóle jakoś nie działa. Podpinam je i ono nie działa. A jeszcze spędziłem drugie pół godziny na tym, bo wyrwałem tą sprężynkę, która tu jest. Tą całą klapkę musiałem, wyrwałem niechcący. I pół godziny spędziłem na tym, żeby to z powrotem, kurde, zmontować. Ale udało się. Tylko zamontować ją gdzieś w innym miejscu, na przykład, nie wiem, tutaj. Powiedzmy, że tu by była. Czy gdzieś tu. Jakoś na wierzchu. Jeszcze się zastanowię. Poszukam optymalnego rozwiązania i tak to zamontuję. I czas składać ten bajzel. Tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie.